W tym odcinku omówimy sobie zagadnienie, właściwie ostatnie, które będzie poruszane przeze mnie, tej cudownej okoliczności natury. Mianowicie tarasy, czyli kolejna rzecz z tych, które już omówiliśmy. No dosyć istotna w domkach na zgłoszenie. Po pierwsze, ponieważ są niejasności, jeśli chodzi o rozumienie prawa, a po drugie, ponieważ praktycznie każdy chce taki tarasik przy domu mieć. Dlatego już Wam spieszę z tłumaczeniem. Tarasu, który nie jest zadaszony, właściwie nie dotyczą żadne przepisy, jeśli ten taras nie będzie przekraczał 35 metrów. Zwłaszcza jeśli będziecie chcieli go sobie budować. Cóż to tak ciemno? Zwłaszcza jeśli będziecie chcieli sobie go budować bez połączenia z domem, to w ogóle nie ma żadnego tematu, nawet nie wiem, czy to trzeba zgłaszać. Jakkolwiek nie sprawdzałem, bo też nie zajmuję się realizacją takich zleceń. Ale problem zaczyna się wtedy, kiedy mamy taras dobudowany do budynku i jeszcze zadaszony. No bo też nie ma co ukrywać, głównie taka konstrukcja no ma sens, no. Po to się wychodzi na taras, żeby sobie wypić jakoś tam. Teraz z kolei za jasno. O. Po to się wychodzi na taras, żeby sobie wypić jakąś tam kawkę, nawet jak jest jakiś lekki deszczyk, czy trochę wieje, żeby nas to lekko tam chroniło. Więc, jeśli dobudowujecie sobie taras o tam powierzchni kilkunastu metrów, nie podparty, nie złączony z konstrukcją, nie ma żadnego problemu. Jeśli budujecie sobie taras z dachem, który jest niepodparty, połączony z domem, ma tam kilkanaście metrów powierzchni, nie ma problemu, ale już trzeba będzie zgłaszać. Natomiast jeśli budujecie sobie taras z dachem podpartym, czyli to, co Wam tam tłumaczyłem przy okazji balkonu, nie? Czyli dach ma słupy w dół, zwiększając przy tym powierzchnię domu, no to już zaczyna się robić problematyczna sytuacja. Na szczęście prawo nieco zależało w tej kwestii i można już wraz ze zgłaszaniem budynku zgłosić budowę tarasu, który jest połączony z bryłą, który ma dach przykrywający ten taras oparty na słupach i takie zgłoszenie przejdzie bez problemu, jeśli powierzchnia tego tarasu będzie miała maksymalnie 12 m². Znowu doszedłem do jakiegoś zaułka, z którego nie ma wyjścia. No nic, no to może tam. Rzućcie sobie okiem na projekty domków, które są w mojej ofercie. Linki macie w opisie. Tam praktycznie do każdego, oprócz tego najmniejszego, jest właśnie możliwość do kupienia sobie takiego tarasu. Jego powierzchnia to jest 12 m² i jego można razem z całą bryłą zgłaszać i co też jest istotne i co też zmniejsza koszta wybudowania takiego domku, można to zrobić naraz. Wcześniej był taki problem, że albo takiego tarasu nie można było w ogóle wybudować połączonego z bryłą, albo też trzeba było wybudować dom i dopiero potem zgłosić taras i wybudować taras. No, z punktu widzenia osoby realizującej takie inwestycje, no to możecie sobie wyobrazić, jakie to jest upierdliwe i jednak kosztowne, nie? Jeśli się nie robi tego naraz. Przy zgłoszeniu najlepiej jest nazwać to jakimś gankiem, jakąś altanką. Oczywiście też, tak jak Wam ciągle mówię, pójdźcie sobie do urzędu, sprawdźcie, co można wybudować, bo też, tak jak ciągle Wam mówię, to najczęściej właśnie te panie, z którymi będziecie rozmawiać, będą potem przyjmowały Wasz wniosek. Powiedzcie, co chcecie zbudować i one Wam powiedzą, jak to ma wyglądać. No w najgorszym wypadku skończy się to po prostu na budowie domku i dobudowaniu do tego potem tarasu. Teraz Wam pokażę jakiś przykład tarasu, o czym my tu w ogóle mówimy. No tak jak Wam mówię, po tej lekkiej zmianie przepisów jest to dużo prostsze teraz, dużo bardziej życiowe, kiedy można sobie naraz zbudować ten tarasik.
tak jak mówię Wam, no, jeśli on ma dach podparty na słupach, maksymalna powierzchnia 12 metrów kwadratowych. Chwila, zaraz się połączę, bo ten pies mnie tutaj już denerwuje. Pieski już dawno za nami. Chciałem Wam pokazać taras. Tu mijam 10. domek i żaden nie ma. Może nam się poszczęści za chwilę. A tutaj bardziej obejście jest zrobione. O, ale macie okap podparty na słupach, w związku z czym takie coś wlicza się do powierzchni zabudowy. Chyba że to jest zgłoszone jako część tarasu. Ciężko mi stwierdzić. No właśnie tu macie przykład tego, że jeśli nie jest zgłoszone jako część tarasu, to sam domek musi być mniejszy o metraż tego, co tutaj wystaje. Więc niezbyt mądre rozwiązanie, no ale tak jak mówię, akurat w tej enklawie mało kto zwraca w ogóle na takie coś uwagę. Nowy domek, brak tarasu. Może tu. O, super. Tu mamy taras jeszcze z jakimś garażem. Nie, troszkę za niskie na garaż, no ciężko mi powiedzieć. W każdym razie no, nie wiem jak sobie urząd będzie analizował te bryły akurat, że tutaj coś jest jeszcze wybudowane, jakieś pomieszczenia, ale jeśli nie byłoby tylko na dole, byłaby tylko sama góra, to nie wlicza się do powierzchni, tym bardziej, że to w ogóle nie jest zadaszone, więc tutaj w ogóle nie ma tematu. O, tutaj mamy wreszcie jakiś tarasik. Nie będę tam komuś wchodził, ale jest wystający taras, jest osłonięty dachem, są podparte słupy, więc albo sam dom razem z tym będzie miał 35 metrów kwadratowych, albo też dom ma 35 metrów, a taras ma mieć 12 i będzie zgłaszany albo jako taras, albo jako altanka, albo jako ganek, zależnie od tego, jaki dzień ma Pani w urzędzie. No niestety tak to wygląda, że to jest troszkę jednak, mimo tego, że jednak są przepisy, może nie do końca klarowne, bo gdyby takie były, to nie musiałbym nagrywać tych kilku odcinków dla Was. To jednak interpretacja jest różna. O, tam jest kolejny taras. Widzicie? Też zadaszony. Takie trochę dojo ktoś zrobił. No więc to jako dobudowane, połączone z bryłą do 12 metrów kwadratowych. Jak najbardziej. Dobra, troszkę się chłodno robi, bo to już listopad. Ja tylko w takim sweterku, wyjątkowo bez koszuli mnie widzicie. Pierwszy raz od roku. Kończymy tę serię, znaczy nie samą serię, tylko nagrywanie z enklawy działek, na których moi rodzice sobie teraz spędzają czas podczas tej cholernej pandemii. Czekają nas jeszcze 2 odcinki. W pierwszym przegadamy sobie samą procedurę zgłoszenia, a w drugim temat też dosyć dla Was istotny, mianowicie, tak jak wspominałem w pierwszym odcinku, omówimy też możliwie jak najdokładniej temat zmiany sposobu użytkowania gruntu, zmiany sposobu użytkowania domu na mieszkalny. A wbrew pozorom to nie jest aż tak proste, nie jest to aż tak tanie. Pomówimy sobie o samych aspektach konstrukcyjnych domu i parametrach, jakie musi spełniać, dlatego też pamiętaj, żeby subskrybować. Kliknij guzior na dole, daj wujkowi Jackowi łapkę w górę i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!